Witam was serdecznie. Dzisiaj sobie omówimy ogromne zmiany, które przychodzą w roku 2026 do Albiona. Oczywiście w pierwszej połowie, bo jeszcze będzie poza tym prawdopodobnie jeden update, ale on będzie na końcu roku. Także dzisiaj omówimy sobie plany na wiosnę oraz na lato. Klasycznie w tle wam puszczę coś, żebyście mogli sobie zawiesić oko. Tutaj macie mniej więcej w tym miejscu całą listę, co się będzie działo w tej połowie roku. A jest to jedynie część zmian, które zaraz sobie szerzej omówimy. Na sam początek bierzemy lekkie ulepszenie poprzedniego update'u, czyli frakcji. Zmiany oczywiście jak najbardziej kontrowersyjne, ponieważ SBI chce troszkę ruszyć Bandit Event. Wiecie, Bandit aktualnie jest używany nie tak jak powinien być, aczkolwiek gracze to lubią, ponieważ zamiast grać PvP, zamiast przejmować outposty, zamiast wykonywać różne aktywności, to niestety, ale skupia się to w 100% na robieniu przewozów. To znaczy, wybija dana godzina, Bandit Event popuje, wszyscy biorą wołki, wszyscy biorą miśki i po prostu przewożą itemy do miasta zamiast się bić. Dlatego SBI stwierdziło, że lekko zmienią ten system i zamiast chamskiego przejmowania outpostów będziemy nabijać licznik supply, czyli na dobrą sprawę robić wszystkie możliwe aktywności, które ci oferuje gra, czyli otwieranie skrzynek, robienie kampów i tak dalej. To zwiększa ci poziom supply, przez co twoja frakcja na koniec może wygrać, to otrzymujesz bonus i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wiele osób się dosyć mocno zdenerwuje na tę zmianę, ponieważ istnieje duża szansa, że transporty na Black Market będą znacznie trudniejsze niż są aktualnie. A ekonomia sporej części graczy bazowała niestety na tych transportach. Do frakcji zostały dodane również nowe banery, które zwiększają progres oraz punkty otrzymywane za wykonywanie danych aktywności. Razem z nimi został dodany nowy NPC, który znajduje się na outpostach. I w sumie tyle. To jest bardzo malutka zmiana, ale dla graczy, którzy lubią frakcję, myślę, że spoko, bo zawsze jakaś tam nowa aktywność, nie? Przechodząc do coraz ciekawszych zmian, w Albionie otrzymamy również nową 1 vs 1 arenę. SBI wiele nie powiedziało na ten temat, aczkolwiek jak znamy aktualne areny, znamy cały system Albiona, myślę, że możemy się spodziewać, że to będzie strefa nieletalna, na których swojego ekwipunku nie możesz stracić, ewentualnie dodadzą różne poziomy, w co wątpię, z tego względu, że mamy już kontenty 1v1 letalne, takie jak Corrupted Dungeony, takie jak Misty, przez co myślę, że nie ma za bardzo miejsca na kolejny, a byłoby to dosyć ciekawe, jeśli byłby nieletalny, z tego względu, że początkujący gracze mieliby, że tak powiem, miejsce, w którym mogliby się uczyć, jak grać, przez to później teoretycznie populacja graczy na Corrupted Dungeonach czy to na Mistach może się zwiększyć. Już pomijam aspekt, że Corrupted Dungeony oraz Misty powinny być lekko poprawione, żeby jednak przyjemność z grania tego kontentu była troszkę lepsza, aczkolwiek sam fakt, że będzie prostsze wprowadzenie graczy do tego kontentu wydaje mi się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Oczywiście pokażę wam krótką przebitkę, jak to mniej więcej wygląda, aczkolwiek niestety, ale więcej informacji na ten moment nie mamy, choć z tego co wiem 28 stycznia może wyjść troszkę więcej niż to, co wiemy teraz. Oczywiście dodatkowo możemy się spodziewać swojego rodzaju rankingu, no bo jakby nie patrzeć, to jest arena, na arenie chyba chodzi głównie o punkty, nie? Także teoretycznie może powstanie ranking 1v1, to by było dosyć ciekawe, tak szczerze. Może nawet troszkę competitive. A myślę, że na ten moment w Albionie troszkę brakuje sceny competitive, tym bardziej, że w kontentach 1 vs 1 nie mamy za bardzo stricte wytyczonego rankingu. Co prawda jest coś takiego jak Infamia, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to pojawienie się top 1, top 2, top 3 i tak dalej, nie? Także fajnie jakby może w tą stronę coś się zadziało. No i oczywiście sama dopaminka, że wbijesz przykładowo rangę, czy tam diament, czy tam gold, czy tam silver, wiadomo. I teraz przechodzimy do naprawdę wspaniałej zmiany, która myślę, że już od dłuższego czasu w Albionie powinna się pojawić, czyli Visual Update. Cały Albion zacznie wyglądać zupełnie inaczej niż wygląda teraz, co też budzi pewne kontrowersje, jeśli chodzi o optymalizację, ponieważ jak sami wiecie, jeśli jesteście graczami ZVZ, często podczas ZVZ niestety, ale są lagi. Ale z tego co słyszałem, z tego co sobie troszkę poczytałem, wydaje mi się, że SBI do tego również doda update w postaci optymalizacji. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, akurat to, co wam teraz pokażę na ekranie, wygląda naprawdę ładnie, naprawdę przyjemnie i jest na pewno na duży plus. Aczkolwiek, no, widzimy, że jest to definitywnie ładniejsze niż było, także no musi zżerać troszkę więcej zasobów. I jeśli to, czym się chwaliło SBI przez ostatnie miesiące, czyli cały czas działanie nad optymalizacją, ulepszanie silnika, działanie, że tak powiem, na korzyść graczy pod tym aspektem, rzeczywiście odda, nie? I będziemy mieć stabilną, piękną grę. Oczywiście tutaj u góry wam pokażę przebitki, jak to wygląda teraz i jak to będzie wyglądało w przyszłości. Myślę, że więcej materiałów na ten temat wyskoczy w najbliższym czasie, ale na ten moment mamy tylko i wyłącznie to. Szczerze jestem ciekaw waszej opinii. Jakbyście chcieli napisać w komentarzach, co o tym sądzicie, śmiało, z chęcią poczytam. Mi personalnie się naprawdę podoba. Choć jak dobrze wiemy, wprowadzanie zmian graficznych często wiąże się z wieloma kontrowersjami, ponieważ przyzwyczajamy się do czegoś i nagle to do czego się przyzwyczailiśmy, zostaje nam zabierane i daje coś nowego. I wydaje mi się, że przez pierwsze tygodnie będzie dziwnie, ale później już rzeczywiście będzie mega spoko. A swoją drogą, jeśli będziecie robić zakupy na oficjalnej stronie Albiona, zachęcam was do wpisania kodu Błazi, przez to dosyć mocno wspieracie mój kanał, a nic za to nie płacicie. I przez to będę mógł sobie kupić nowe LEDy do pokoju.
Dodatkowo w Albionie zawsze był jeden problem w postaci buildów. To znaczy, jeśli jesteś początkującym graczem, no gdzie znajdziesz buildy? Wejdziesz na stronę internetową, zobaczysz, no przepraszam, gówno, a nie build, nie? No naprawdę buildy na stronach internetowych, czy tam polecane przez community są po prostu tragiczne, ponieważ często początkujący gracze chcą coś pokombinować, stworzyć coś dziwnego, ale to niestety finalnie nie działa, a doświadczeni gracze niestety, ale tego czasu nie chcą poświęcać na uczenie graczy początkujących. Także wyszła inicjatywa co do build loadoutów, które aktualnie są w grze, żeby może pójść w tą stronę, żeby jednak ci początkujący gracze mieli dostęp do lepszych, bardziej dostosowanych i powiedziałbym profesjonalnych buildów. Niestety jeszcze nie wiemy, jak to będzie działało, aczkolwiek SBI podał ukierunkowanie w tą stronę, także na pewno to się pojawi w następnej dużej aktualizacji. I liczę, że w końcu to będzie działało, bo serio mam też problem, bo często na streama przychodzą osoby, które się pytają stricte o dane buildy, no i zdarza mi się nawet 2 do 3 razy podczas streama powtarzać jeden i ten sam build, ponieważ ludzie się interesują, wiadomo, to jest naturalne, ludzie potrzebują tych buildów, a nigdzie ich nie ma. A też sam fakt stworzenia jednej listy przykładowo przeze mnie danych buildów nie ma sensu, ponieważ musiałbym ją aktualizować średnio co miesiąc, co 2 miesiące, a no wiadomo jak to jest z czasem, nie? Także realnie mam nadzieję, że po prostu im się to uda. Co ciekawe, Albion zawita również na konsolach, to znaczy w tym momencie jedynie na Xboxie, nie mam pojęcia czy na PlayStation, aczkolwiek na Xboxie na 100%. Z tym problemem, że jestem tym niesamowicie zaskoczony, ponieważ próbowałem grać na padzie w Albiona, próbowałem nawet nagrać film na ten temat, no ale go nie ujrzeliście, bo po prostu mi się nie udało, w sensie na padzie grało się niesamowicie ciężko, niesamowicie opornie, przez co stwierdziłem, że finalnie tego nie nagram. Ale jeśli znaleźli rozwiązanie, przez które rzeczywiście z tego pada korzysta się przyjemnie, gra się wystarczająco dobrze, no to mam nadzieję, że się uda. Ponieważ jakby nie patrzeć, ale gracze z Xboxa mogą zainteresować się Albionem, mogą zacząć grać tą grę, czyli będziemy mieli większą pulę graczy w Albionku. Przez co możemy więcej ludzi zabijać na open worldzie. Także win-win, nie? I tak swoją drogą, ja w ogóle zawsze byłem hejterem grania na padzie, nie? Wydawało mi się to być mega niewygodne i tak dalej. Ale w końcu zacząłem na nim rzeczywiście grać. W inne gierki co prawda, bo w Albiona się za bardzo nie dało. I nie ma lepszej wygody niż rozwalić się na sofie, rozwalić się na krześle i po prostu na luzie sobie grać. Nie musisz siedzieć przed klawiaturą, możesz się wywalić po prostu do tyłu i sobie na spokojnie grać. Jeśli będzie się dało w ten sposób grać w Albiona, będę mega zadowolony. Wiele z was pewnie tego nie kojarzy, ale kiedyś w Albionie było coś takiego jak inwazja Avalonów, to znaczy bardzo dużo awalonskich mobów atakowało Black Zone'a, Red Zone'a, Yellow Zone'a, każdego Zone'a, może i nawet miasto, nie? I co ciekawe, w tym roku przywracają tą inwazję. Tylko, że nie awalońską, a z frakcji Keeperów. Także niby możemy bazować na tym, co było kiedyś i też właśnie w opisie wrzucę wam link do jednego z materiałów, który pokazuje, jak ta inwazja awalońska wyglądała kiedyś, przez to będziecie mieć więcej wiedzieć, o co chodzi. Do filmu tego nie chcę wrzucać, bo jeszcze mi strzelą po prawach autorskich, ale możemy się spodziewać wysypu prawdopodobnie nowych mobów z frakcji Keeper na całym Black Zone oraz na Yellow Zone oraz na Red Zone, może nawet ataki na miasto, jak to kiedyś było. Na ten moment mamy dosyć mało informacji, aczkolwiek ten event myślę, że będzie dosyć potężny, z tego względu, że czekaliśmy na niego tak naprawdę już 7 lat, ponieważ ostatni był w roku 2019, także już trochę czasu minęło. Ja prawdę mówiąc nie mogę się trochę doczekać, nie mam pojęcia jak to do końca będzie wyglądać, aczkolwiek no jest to duży event, patrząc na Albiona, na to jaka była dynamika przez ostatnie lata, a jaka dynamika jest teraz, jak dużo zmian zostaje wprowadzanych, jak dużo zmian jest zapowiadanych. Mam wrażenie, że to naprawdę będzie wielki rok dla Albiona. Ale wiecie, no ja też personalnie mam nadzieję, że oni rzeczywiście dowiozą i te wszystkie update'y, które brzmią, że wręcz wspaniale, rzeczywiście będą dobre. I przechodzimy w tym momencie, myślę, że do najciekawszej zmiany, czyli smoki. Dzień przed premierą już wstawiałem, że jutro zostaną ogłoszone smoki. Szczerze mówiąc, żartowałem, nie byłem do końca świadom tego, że rzeczywiście jutro będą smoki, no ale są. Co ciekawe, samo SBI nie powiedziało do końca, jakie będą te smoki, na jakiej zasadzie one będą bazować, aczkolwiek z doświadczenia, jak już wiemy mniej więcej jak SBI działa, jak wypuszcza update, co dokładnie robią, myślę, że bardzo precyzyjnie możemy określić, co to dokładnie będzie. I już wam śpieszę z odpowiedzią. Na ten moment na pewno wiemy, że to będzie i PvE, i PvP. I tak naprawdę to jest jedyna pewna zmiana, ale możemy przejść do domysłów. W Albionie możemy aktualnie zobaczyć kilka rzeczy. Definitywnie brakuje jednego typu lochu statycznego, czyli Static Dungeona, ponieważ tier 6 i tier 8 wygląda zupełnie tak samo, jedyne co to jest zmiana siła mobów. Także przydałby się dodatkowy layout, że tak powiem, czy dodatkowa frakcja, w tym wypadku możliwe i smoków. Tak samo World Boss, one się również powtarzają na różnych mapach, wyglądają dokładnie w ten sam sposób. Także może również w tą stronę pójdzie SBI. I personalnie jak wyobrażam sobie Statika i World Bossa smoków, no byłoby to mocne, nie? Z drugiej strony są też Avalonian Dungeony, które są tak naprawdę jedynym endgame PvE contentem, który stricte jest raidem.
Także możemy się skierować też w tą stronę, że może to będzie Raid Dungeon. Bo powiedzmy sobie szczerze, gierka MMO, open world, jest tylko jeden endgame Raid Dungeon, no troszkę się to gryzie. Oczywiście myślę, że również w tym zostanie dodany mode w postaci smoka, ewentualnie nawet battle mode, żeby rozwinąć troszkę z wizji. Szczerze mam nadzieję, że zobaczymy to wszystko w jednym, ale no wiadomo jak jest. To jedynie domysły. Oczywiście na te wszelakie tematy będziemy również regularnie rozmawiać na żywo, także zapraszam Cię codziennie o 16:40, link w opisie. I serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego materiału, to już jest tak naprawdę tyle. Jeśli coś nowego wyjdzie, coś nowego się wydarzy, to oczywiście będę Was informować.